W 1982 roku, 30 grudnia, między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem, w miasteczku Mastic Beach, urodziła się mała dziewczynka, Katie Beers, ale dla osób zaznajomionych z tą sprawą, została ona zapamiętana jako dziewczynka w ścianie. Tell me something. He threw me on the bed. I just want my daughter back. Please bring her back. And then I was screaming my brains out. I heard her say a man was coming after her with a knife, and she said, oh my God, here he comes. He started kissing me. Our biggest concern is that we find this child, well and safe. My hand hit a nail. The last time I seen her was when she was walking towards the machine. I started getting scared. Then he locked me in that little cubby. Porwana, napadnięta, uwięziona i przykuta łańcuchami, 9-letnia Kate Beers została porzucona przez swoją matkę, a następnie wykorzystywana jako niewolnica przez swoją matkę chrzestną i jej zboczonego seksualnie męża, zanim w końcu została porwana i uwięziona w podziemnym lochu. Przez ponad 3 tygodnie policja z Long Island zagłębiała się w tę menażerię postaci. Każda kolejna była coraz bardziej podejrzana od poprzedniej, z nadzieją, że dopadną porywacza 9-latki. She's behind the wall. If she's behind the wall, she's not alive. Ale ku ich zdziwieniu już to zrobiła. Wiedziała, jak się uratować. She tried every strategy she could to make him change his mind and ultimately prevailed. This little girl at 10 years old changed a kidnapper's mind. W małej wiosce Bayshore na Long Island zapracowana dziewczynka Katie żyje podobnym życiem do Kopciuszka. Własna matka ją porzuciła. Została zniewolona przez matkę chrzestną Lindę i jej męża Sam. It was to do the laundry, to clean the bathrooms, to cook dinner. That was my purpose to her growing up. I was pretty much her slave. Ale jej służba dla Lindy była najmniejszym zmartwieniem, ponieważ prawdziwym potworem w jej domu był nikt inny jak jej własny wujek. From the time that I was 2 years old, I was sexually abused by my godmother's husband. 7-letnia Kate miała dość i próbowała powiedzieć matce chrzestnej prawdę o jej mężu, ale jej reakcja tylko pogorszyła sprawę. Told me that I was a liar and to get out of her face. Katie nie mogła chodzić do szkoły i dorastała w całkowitej izolacji. Jedynym przyjacielem, jakiego miała, był John Esposito, typowy przyjaciel rodziny, ale dla niej ich relacja była wyjątkowa. I really didn't have any friends my own age. I think in my childhood, the thing that probably made me the happiest was when I got to spend time with John. I would say I loved him. He was always a confidant, somebody that I would trust. Pośród wszystkich nadużyć, które musiała przejść, życie Katie miało przybrać gorszy obrót. Days before my 10th birthday, I was abducted. Tego dnia Katie została z Johnem i razem pojechali do Spaceplex, jej ulubionego miejsca na całym Long Island. Spaceplex, you could ride motorcycles, shoot baskets, or even ride a dinosaur. For my 10th birthday, it was going to be just Big John and I. John został nazwany przez miejscowe dzieci Wielkim Johnem, ponieważ był dobrze znanym członkiem programu Big Brother, Big Sister. Whenever we would go to Spaceplex, I was happy. There was never really a care. There were kids running all over the place. Ale jej urodziny wkrótce przybrały inny obrót, gdy stało się najgorsze, co mogło przydarzyć się dziecku. Oh no, here he comes, I got go. Katie. Ten głos wołający imię Katie to Linda, jej matka chrzestna, ale kiedy kontaktowała się z policją, ci już byli w Spaceplex z Big Johnem. Ewakuowali cały teren i przeszukiwali okolice przez resztę dnia, ale wszystkie te wysiłki nie przyniosły rezultatów. He picked me up and carried me into the closet where I realized he was opening up a door to expose a tunnel. Ktokolwiek ją porwał, był wyjątkowo mądrą osobą. Ten tunel został stworzony za ścianami jego domu i starannie wykonany przez eksperta. Katie była zmuszona się czołgać, aż dotarła do zapadni. And then he exposes this hole and he opens up this door into this room. The only word that I have to describe this room was a dungeon, a place that I couldn't escape.
W środku Katie zobaczyła brudny materac i prowizoryczne dźwiękoszczelne pomieszczenie, otoczone łańcuchami. My captor looked at me and said, "This is your home now." I heard her say a man was coming after her with a knife, and she said, oh my God, here he comes. So by the time I picked up the phone to talk to her, I got nothing. To wszystko, co matka Linda miała do powiedzenia o złowieszczym telefonie, który otrzymała w dniu uprowadzenia. To wystarczyło, by zaniepokoić Dominika Ferrone, szefa Wydziału Porwań Policji na Long Island. Time she gets to the machine, Katie had already hung up. That disturbed me because there's been a lot of times when these abductions are not really abductions. They're made to look like abductions. I statycznie miał rację, ponieważ ponad 95% porwań jest w rzeczywistości dokonywanych przez bliskich członków rodziny. Ale nie była to jedyna niezwykła rzecz w tym telefonie. It just struck me as not believable. And I immediately was disturbed by the fact that a 9-year-old child would use the word kidnap. Also, how does a 9-year-old child get away from an abductor and able to use the telephone? Ale na razie musiał odłożyć swoje podejrzenia na bok. Priorytetem była Katie, bo w takim przypadku liczyła się każda minuta. Musieli ją znaleźć i to szybko. Much as I was concerned about some of the problems with the call, you did hear a girl in distress. This girl was in danger. Nie było absolutnie żadnego śladu Katie w Spaceplex. Prawie tak, jakby nigdy jej tam nie było. Jedyną wskazówką, jaką mieli, było nagranie niepokojącego telefonu Katie do Lindy, więc Veron postanowił wyciągnąć ciężką broń. We sent the audio tape of that telephone call, as well as the device that it was recorded on, to the FBI. Czekając na FBI, Veron kontynuował śledztwo. Oczywiście zaczął od przyjrzenia się najbardziej prawdopodobnym The podejrzanym. main players were Marilyn Beers, the natural mother, a dysfunctional, incompetent mother, Linda Engelary, the godmother. My main concern is to let people know how much I cared for her. She was used by the godmother to run all kinds of errands. Sal Engelary had been charged with sexual abuse on Katie Beers. The little girl don't want to live in Mastic Beach with her mother. Ale był też czwarty podejrzany, spoza rodziny. Ostatni mężczyzna, który widział ją tuż przed uprowadzeniem. John Esposito, not a relative, but a family friend. He said something dirty happened. FBI w końcu podzieliło się z nim tym, co znaleźli. Wyglądało na to, że telefon Katie został wykonany z budki telefonicznej przed Spaceplexem, co jest dziwne, ponieważ w centrum rekreacyjnym nadal nie znaleziono po niej śladu i najprawdopodobniej próbowała zadzwonić do Lindy 19 razy, zanim zdecydowała się zostawić wiadomość na poczcie głosowej. Ale wszystkie te wskazówki były niczym w porównaniu z wynikami analizy audio przeprowadzonej przez FBI podczas rozmowy. I never forget the call I got from the scientists at the FBI lab who gave me the next bit of breaking news. It wasn't actually Katie who broke free and made that call. It was a recording. It was someone who tape recorded Katie and wanted us to believe, or it to seem, that the call came from that telephone booth next to Spaceplex. Detektyw zaczął układać kawałki w całość i stało się jasne, że sprawca oszukał ich wszystkich. Porwanie Katie zostało wykorzystane jako przykrywka do czegoś znacznie bardziej złowrogiego. Phone call was a scripted plot by an individual to make us think that Katie Beers was abducted. Po powrocie do lochu, Katie wiedziała, co się wydarzy i postanowiła walczyć. Tak mocno, jak tylko mogła. Zauważyła, że drzwi od pomieszczenia były luźne. Eventually I had kicked it long enough and hard enough that snapped, and I was able to kind of safely exit. Dla niej był to taki przełom, że myślała, że w końcu będzie w stanie znaleźć sposób na ucieczkę, prawie zapominając, że pomieszczenie znajdowało się w lochu. I remember trying to go on the shelf and see if there was anything there that I could use for some sort of self-defense. And there were a bunch of keys up there. So unknowingly, I grabbed one of those keys and hid it underneath the mattress. Zanim zdążyła wymyślić sposób na konfrontację z nim, usłyszała, że nadchodzi. Było już za późno. Kroki zaczęły stawać się coraz głośniejsze. As soon as he came down, he saw the door open and he then raped me for the first time. Przez resztę czasu w niewoli. Jej porywacz atakował ją wiele razy dziennie, ale z szacunku dla Katie nie będę relacjonował żadnego z kolejnych ataków. I was able to have the TV on 24/7. It was on the news that I saw that the police had figured out where the call had come from
They knew that it was pre-recorded. Ta informacja doprowadziła policję do sformułowania kilku teorii dotyczących miejsca pobytu Katie. W międzyczasie dziewczynka mogła wysłuchać zeznań każdego z członków swojej rodziny, oglądając wiadomości, poczynając od Marlene, jej biologicznej matki. Just my daughter back. When I saw Marilyn on the news, I think I cried a lot because I could see in her eyes that she had missed me and that she wanted me to be found. That gave me some relief and some hope. Jej matka była przekonana, że Linda i Sal stoją za porwaniem, ponieważ stracili prawa do opieki po tym, jak złożyła oskarżenie przeciwko Salowi za wykorzystywanie seksualne Katie. Our biggest concern is that we find this child, well and safe. When Sal, my godmother's husband, was on the news saying that he wanted me to be found, I was angry. If anyone had motive for her to be abducted or murdered, it was he who faced serious criminal charges for sexual abuse. Ale Veron nie śpieszył się, aby wyciągnąć pochopne wnioski, ponieważ miał również dobre powody, by sądzić, że nie tylko Marlene mogła być winowajcą, ale że mogła próbować wrobić kogoś innego za swoje rzekome przestępstwo. Her mother, Marilyn Beers, and little John, Katie's brother, became aware of what was going on with Katie, and there was ample motive that they may set up an abduction just to get her away from a bad situation. They'd be able to walk her out, have Katie make the phone call, tape record it, put it right there, and leave John Esposito holding the bed. Po pewnym czasie śledztwo w sprawie każdego członka rodziny się skończyło. Każdy z nich miał solidne alibi i nie znaleziono żadnych wskazówek w żadnej z ich rezydencji, więc policja zaczęła przyglądać się ostatniemu mężczyźnie na liście, najbardziej nieprawdopodobnym The podejrzanym. investigators retraced John Esposito's footsteps, but it was 30 minutes to an hour that we couldn't fully explain and appreciate. We obtained a search warrant and did a full inspection of John Esposito's residence, but there was no evidence of a crime. Kontrola przyszła następnego dnia i okazała się wyjątkowo podejrzana, kiedy skontaktowali się z Big Brothers Big Sisters, programem, którego podejrzany z dumą twierdził, że jest członkiem. Poznali mroczną prawdę o Big John. John Esposito painted himself as a big brother. Detectives discovered that he tried to join that organization, and they did a background investigation on him. We learned that he had been involved in abduction of a 7-year-old child 15 years prior to Katie's disappearance, and they ruled him out as being a big brother. We were ramping up the pressure on him, following him wherever he went. To przykuło uwagę mediów, które również zaczęły przeczesywać jego dom. Police searched Esposito's property, the main house and the converted garage out back where he actually lived. I knew that the number one suspect was Esposito. I could see the news was camped out in front of his house. Jeżeli jeszcze nie zgadłeś, porywaczem rzeczywistości był Big John Esposito. Przez cały czas człowiek, którego Katie nazywała najlepszym przyjacielem. Planował i knuł, aż do dnia, w którym ją porwał. Big John was probably the last person that I could have imagined having ever hurt me in such a way. Katie odetchnęła z ulgą, że policja w końcu znalazła się na dobrej drodze. Ale w tym momencie Varon nie ma nic do oskarżenia Esposito, a co gorsza, wciąż nie miał pojęcia, co zrobił z Katie. As each day went by, they were becoming more convinced that what we were going to find was not live Katie Beers, but a body of Katie Beers. Kilka dni później Katie obudziła się w lochu. Esposito had put a chain around my neck. I had realized that the key that I had grabbed was actually for the padlock. So I was able to at least release myself. Prior to unattaching it, I would count how many links were on the end of it and up to the wall as well. Kiedy słyszała zbliżającego się Esposito, szybko przykuwała się ponownie w taki sam sposób, jak on to robił. Ale zdarzało się to coraz rzadziej, ponieważ policja była przekonana, że to on stoi za jej zniknięciem. Prawie nigdy nie zostawiali go samego. Zamiast tego utrzymywali niezwykle napięty harmonogram obserwacji wokół niego i jego domu, a Varon nawet wszedł do środka, aby go przesłuchać. And I could see it drain out of his face, the concern. I was very disturbed and very concerned that John Esposito had something to do with her abduction. Bez opcji, Esposito zaczął rozpaczliwie prosić Katie o zrobienie jej fotografii tak, aby wyglądała na martwą. Jednak mała dziewczynka nie dała się omotać. Let's make police believe that you're dead. Play dead, I'll take a picture of you. Once police see that, they'll give up on you.
And Katie, the bright little girl, wise little girl that she was, knew that that could be her death sentence. And she refused to play dead and let him take a picture of her. From that point on, I rarely slept, and I also did not eat any of the food that he could have altered because I was fearful that he might put something in the food, a sedative, a sleeping pill, something, so that way he was able to get the photo that he wanted, so the police would stop looking for me. Po tym Katie postanowiła skonfrontować się z nim i zadać mu pytania, z nadzieją, że uświadomi sobie szaleństwo stojące za jego działaniami. How I was going to go to school, what I was going to do to survive. I wanted to get married and have kids, and he would always have witty remarks right away, like, "Oh, you'll have kids with me, you'll marry me, you'll do this with me." So I would always tell him, "No, I don't want to do that." I was disgusted. I was 10 years old. I was trying to get him to think about the long term of him kidnapping me. Esposito zaczął pękać między przytłaczającą obecnością policji, ciągle go śledzącym Varon, a nieustannym narzekaniem i przesłuchiwaniem Katie. Zwierzył się jej, że planuje zakończyć swoje życie albo uciec. Wiedziała, że jeśli do tego dopuści, prawdopodobnie ją zabije lub zostawi na śmierć w lochu. I told him that I was sick and I wasn't feeling well. I think between the police department laying on him at his house all the time and my questions and then me saying that I wasn't feeling well finally wore him down. So all of this pressure is mounting. He finally speaks to his attorney. He says, "I have something very important to tell you." And he tells him, "I know where Katie is." And the attorney says, "What do you mean?" He says, "She's behind the wall." Tutaj Varon i wszyscy inni zaangażowani w sprawę zrozumieli, że John Esposito nie był tylko zwykłym porywaczem, ale prawdziwym geniuszem. Esposito escorted police and the district attorney through all the steps of unearthing the dungeon, and police watched incredulously as he went through this 30-plus step process of revealing the dungeon that he had built. There was a bookshelf with wheels on it, and you'd have to pull that out. And then there was vinyl laid on the floor, and you pulled the vinyl back. And then there is a 200-pound concrete block that's there. And you had to know to go into the garage and get this block and tackle, to hook it in the ceiling, to hook it into the 200-pound block, and then raise this block up. And then you drop down about 7 foot into this underground chamber. And then there's a passageway. And as you crawl, you dropped into this underground chamber where Katie was kept. Najwyraźniej cała ta akcja była przygotowana od lat, zanim ją porwał. I had realized that I had actually played in this underground dungeon while it was being built. So he had this vision to build this underground dungeon. And when he had this vision, it was specifically to kidnap me. Kiedy Varon w końcu się włamał, Katie nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje. The door opened and there was a man that I didn't recognize. And I remember them saying, "We're the police, you're safe now." I was just overjoyed. She was alive. You all right, Katie? Teraz w rękach policji Katie w końcu ujawniła prawdę o tym, co się stało. And he was supposed to do the Spaceplex, but never did. John Esposito had confessed to everything. Esposito was convicted of kidnapping in the first degree, and he was sentenced to 15 years to life. Detektyw nie tylko uratował ją przed Esposito, ale w trakcie swojego śledztwa Varon odkrył wszystkie nadużycia, których doświadczyła z rąk ludzi, którzy mieli się nią opiekować, i postanowił umieścić ją w rodzinie zastępczej. I entered foster care as soon as I was released from captivity, and that was a salvation for me. I had a mom, I had a dad, I had brothers and sisters. It was absolutely fantastic. Kontynuowali również procedurę prawną przeciwko jej wujkowi Salowi i skutecznie wsadzili go za kratki. Do dziś Katie zawsze będzie wdzięczna Varonowi, ponieważ uratował ją przed kimś więcej niż tylko porywaczem. For 17 days, I was his life. He was one of the ones that just did not give up, and I'm grateful of the relationship that I have with him. I wrote a letter to Katie after the whole thing was over. Dear Catherine, I don't know you very well, but what I do know is enough to show you as a remarkable young girl with a strong determination to live.
My only wish is that we could have found you sooner and you didn't have to be down there so long. Not many adults could endure or survive what you went through. Be proud and continue to be strong. I know you will be successful. W końcu była prawdziwym ocalałym, nie pozwalając, by przeszłość ją powaliła. Zamiast tego osiągnęła wszystko, o czym sobie wymarzyła. Próbował ją więzić, ale ona się wyzwoliła. Dziś jest autorką bestsellerów i współpracuje z National Center of Missing and Exploited Children.